Lekcja 1. Pieczenie chleba. Mam nadzieję, masz jakieś wskazówki dla osób, które pierwszy raz pieka chleb? Zdecydowanie tak. Zacznij od prostego przepisu i pamiętaj o dokładnym przestrzeganiu proporcji. Świetny pomysł. Precyzja wydaje się kluczowa w pieczeniu, zwłaszcza z drożdżami. Oczywiście. I nie zapomnij pozwolić ciastu odpowiednio wyrosnąć, to kluczowe dla uzyskania odpowiedniej konsystencji. Słyszałam, że wyrabianie ciasta jest również ważne, gdyż dzięki niemu w cieście wytwarza się gluten. Dokładnie. Ugniataj, aż będzie gładkie i elastyczne, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Chciałabym mieć świeży chleb w domu. Tak, nie ma nic przyjemniejszego niż zapach pieczonego chleba, jest taki kojacy. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować rezultatów. Mam nadzieję, że wyjdę dobrze. Lekcja 2. Udogodnienia hotelowe. Hotel też brzmi uroczo. Tak, mamy restaurację, która serwuje śniadania, obiady i kolacje. To fantastyczne. Zawsze milo mieć możliwość zjedzenia czegoś w pobliżu miejsca pobytu. Zdecydowanie. To wygodne, zwłaszcza po długim dniu zwiedzania. Tak, uwielbiam próbować lokalnej kuchni podczas podróży, więc posiadanie restauracji na miejscu jest dodatkowym atutem. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować idan i delektować się relaksującymi posiłkami. Myślę, że to świetny sposób na zanurzenie się w lokalnej kulturze, bez konieczności dalekich podróży. Tak, daje nam to również szansę na odpoczynek i refleksję nad naszymi przygodami. Zgadzam się. Poza tym milo jest mieć możliwość zjedzenia posiłku w wygodnym i przytulnym otoczeniu. Nie mogę się doczekać, a sprawdzę menu i zobaczę, jakie pyszne dania mają do zaoferowania. Lekcja 3. Wybory zakupowe. W tej okolicy jest tak wiele sklepów, że można wybierać. To prawda. Czasami może to być przytłaczające, ale różnorodność jest ekscytująca. Zdecydowanie. Masz jakieś konkretne sklepy na myśli, które chcesz odwiedzić? Tak, słyszałem o kilku butikach, które oferują wyjątkowe ubrania i akcesoria. Brzmi intrygująco. Uwielbiam wspierać lokalne firmy, które oferują coś innego. Oczywiście, poza tym znajdziesz tu rzeczy, których nie znajdziesz w większych sieciach handlowych. Tak, a za tymi wyjątkowymi znaleziskami często kryje się wyjątkowa historia. Dokładnie. Myślę, że warto robić zakupy w miejscach, które odzwierciedlają lokalną kulturę. Zgadzam się. Zróbmy listę sklepów, które chcemy odwiedzić i zaplanujmy trasę zakupów. Lekcja 4. Pamięć i wartość. Mam nadzieję, że mam dobra pamięć, aby pamiętać wszystko, co ważne. To cenna umiejętność. Nasze wspomnienia kształtują sposób, w jaki postrzegamy doświadczenia i ludzi. Dokładnie. Zauważyłem, że czasami zapominam o drobnych szczegółach, które później mogą mieć duże znaczenie. Tak, i może być frustrujące, gdy nie możesz sobie przypomnieć czegoś, o czym wiesz, że powinieneś pamiętać. Zgadzam się. Prowadzenie dziennika lub notatek może pomóc uchwycić te chwile i wykorzystać je w przyszłości. Zdecydowanie. To świetny sposób na zachowanie wspomnień i późniejsze przemyślenie ich.
Ponadto przeglądanie tego, co napisałeś, z biegiem czasu może być ciekawym zajęciem. Tak, myślę, że dokumentowanie doświadczeń dodaje głębi naszym osobistym historiom. Chciałabym zacząć pisać dziennik, aby skuteczniej zapisywać swoje myśli i wspomnienia. Lekcja 5. Zajęcia fitness. Tej, słyszałeś o nowych zajęciach fitness na siłowni? Tak, mam. Brzmi ekscytująco. Szukałem nowego sposobu na aktywność. Ja też. Myślę, że próbowanie nowych zajęć może pomóc zachować świeżość i dobra zabawę. Zdecydowanie. Różnorodność jest kluczem do utrzymania motywacji i zainteresowania fitnessem. Zgadzam się. Poza tym to świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, którzy mają podobne cele zdrowotne. Tak, a energia podczas zajęć grupowych może być naprawdę motywująca. Pewnie. Nie mogę się doczekać, żeby to wypróbować i zobaczyć, jak to jest. Ja też. Myślę, że to może być świetny dodatek do naszych codziennych zajęć. Zaplanujmy wspólna podróż, będzie fajniej. Lekcja 6. Codzienne wdrażanie. To wspaniale! Jak wlaczasz ćwiczenia do swojej codziennej rutyny? Staram się codziennie wyznaczać konkretną porę na ćwiczenia, co pomaga mi zachować systematyczność. Brzmi jak solidny plan. Z rutyna łatwiej się go trzymać. Tak, laczę też różne rodzaje ćwiczeń, żeby było ciekawie. To sprytne. Różnorodność może pomóc uniknąć nudy i zaangażować różne grupy myśli. Dokładnie. Lubię naprzemiennie ćwiczyć cardio, siłowo i rozciągająco. To świetne podejście. Gwarantuje wszechstronny program fitness. Tak, poza tym uważam, że ważne jest słuchanie swojego ciała i dostosowywanie się do potrzeb. Zgadzam się. Znalezienie tego, co działa dla ciebie, jest kluczem do utrzymania zdrowego stylu życia. Lekcja 7. Bezpieczeństwo w podróży. Dobrze powiedziane. Bezpieczeństwo też jest ważne, zwłaszcza podczas podróży w nowe miejsca. Tak, powinniśmy zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi podróży i wszelkimi zaleceniami dotyczącymi naszego miejsca docelowego. Zdecydowanie. Bycie poinformowanym może pomóc nam uniknąć potencjalnych zagrożeń i zachować bezpieczeństwo. Zgadzam się. Zawsze lepiej jest działać proaktywnie, dbając o bezpieczeństwo, planując podróż. Tak, przydatne może być również sprawdzenie lokalnych zwyczajów i przepisów. Dokładnie. Zrozumienie kultury może wzbogacić nasze doświadczenia i zapobiec nieporozumieniom. Uważam, że ważne jest uszanowanie lokalnych zwyczajów, ale jednocześnie priorytetem jest nasze bezpieczeństwo. Tak, odrobina przygotowania może znacząco przyczynić się do zapewnienia płynnej i przyjemnej podróży. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. Dzięki temu czujemy się pewniej co do naszych planów podróży. Lekcja 8. Tworzenie prezentacji. Zdecydowanie. Tworzenie zwięzłej i angażującej prezentacji, która podkreśli Twoja wiedzę i umiejętności, jest kluczowe, aby zrobić dobre wrażenie. Całkowicie się zgadzam. Dobrze przygotowana prezentacja potrafi naprawdę przyciągnąć uwagę odbiorców. Dokładnie. Ważne jest, aby skupić się na kluczowych punktach, które pokazują Twoje umiejętności,
bez przytaczania ich szczegółami. Tak, a używanie jasnego i przekonującego języka może pomóc w skutecznym przekazaniu wiadomości. Zdecydowanie. Myślę, że przećwiczenie prezentacji kilka razy może również zwiększyć Twoja pewność siebie przed jej prezentacją. Świetny pomysł. Pomaga wyeliminować niezręczne sformułowania i zapewnia płynny przekaz. Tak, a otrzymywanie opinii od innych może dostarczyć cennych wskazówek, jak jeszcze bardziej udoskonalić działanie systemu. Zdecydowanie. Współpraca często prowadzi do udoskonalenia pomysłów i uczynienia ich jeszcze lepszymi. Myślę, że dzięki solidnemu wystąpieniu można otworzyć drzwi do wielu możliwości. Lekcja 9. Sny o księżniczkach. Czasami myślę, że chciałabym być księżniczka. Wydaje mi się, że to takie wspaniale życie. To ciekawa myśl. Byciem księżniczka ma wiele zalet, prawda? Zdecydowanie. Piękne suknie, wielkie bale i królewskie traktowanie byłyby niesamowite. Tak, ale zastanawiam się, czy jest tak idealnie, jak się wydaje. Pewnie jest też sporo obowiązków. To prawda. Wyobrażam sobie, że publiczne wystąpienia i oczekiwania mogą być dość stresujące. Tak, i prawdopodobnie jest tam niewiele miejsca na wolność osobista. Trzeba przestrzegać mnóstwa protokolów. Dokładnie. To kompromis między luksusem a utrata prywatności. Jasne. Myślę, że spodobałaby mi się ta przygoda, ale chciałbym też mieć niezależność. To trafna uwaga. Może chodzi bardziej o fantazję niż o rzeczywistość bycia księżniczka. Lekcja 10. Sporty wytrzymałościowe. Czytałem o sportowcach, którzy rywalizują w dyscyplinach wymagających dużej wytrzymałości i to jest naprawdę imponujące. Tak, niesamowite jest to, jak bardzo zmuszają swoje ciała do wysiłku, często trenując przez wiele godzin dziennie. Dokładnie. Wielu z nich bierze EPO, co poprawia ich wyniki, choć jest to kontrowersyjne. To prawda. Rodzi to ważne pytania etyczne dotyczące uczciwości w sporcie. Tak, i zastanawiasz się, w jakim stopniu substancje te wpływają na trening i naturalny talent. Jasne, granica między poprawą wyników a zachowaniem ducha sportu jest cienka. Zgadzam się. Sportowcy powinni być doceniani za ciężką pracę, ale nie kosztem uczciwości. Zdecydowanie. Znalezienie równowagi, która pozwoli na osiągnięcie sukcesu i zachowanie sprawiedliwości, jest kluczowe. Myślę, że dyskusja na ten temat będzie się rozwijać w miarę postępu nauki o sporcie. Lekcja 11. Historia zakładników. Przeczytana przeze mnie historia ocaliła moich towarzyszy, zachodnich zakładników i była naprawdę wciągająca. Brzmi to strasznie. To musiało być wstrząsające przeżycie dla wszystkich zaangażowanych. Tak, a sposób, w jaki udało im się ujść z życiem dzięki szczęściu, naprawdę podkreśli nieprzewidywalność takich sytuacji. Zdecydowanie. To niesamowite, jak szczęście może odegrać rolę w sytuacjach życia i śmierci. Tak, i skłania do zastanowienia się nad odpornością ludzi w ekstremalnych sytuacjach. Zdecydowanie. Te doświadczenia mogą głęboko odmienić człowieka i jego postrzeganie świata. Zgadzam się. To dowód ludzkiego ducha i woli przetrwania bez względu na przeciwności.
Tak, dzielenie się takimi historiami może zainspirować innych do docenienia swojej wolności i bezpieczeństwa. Myślę, że warto pamiętać o tych historiach, bo przypominają nam o wartości pokoju. Lekcja 12. Obserwacje przyrody. Kiedy nie pada deszcz, rodziki wyciągają robaki z mokrej ziemi, co jest fascynującym zjawiskiem. Tak, to niesamowite, jak natura ma swój własny rytm, zwłaszcza gdy spojrzymy na to, jak ptaki dostosowują się do warunków pogodowych. Dokładnie. Obserwowanie ich w poszukiwaniu pożywienia to jak obserwowanie małego fragmentu równowagi natury w akcji. Zdecydowanie. To ciekawe, jak wiedza, kiedy zerować, biorąc pod uwagę otoczenie. Tak, a te chwile przypominają nam o prostych radościach obserwowania dzikiej przyrody. Uwielbiam to. To piękny sposób na obcowanie z naturą, nawet w miejskim otoczeniu. Zdecydowanie. Poza tym to świetna okazja, aby opowiedzieć innym o lokalnej przyrodzie i jej zwyczajach. Tak, dzielenie się takimi doświadczeniami może zainspirować więcej osób do doceniania i ochrony naszego środowiska. Zgadzam się. Postarajmy się obserwować i dokumentować to, co zobaczymy podczas naszego kolejnego spaceru pośród natury. Lekcja 13. Handel roślinami. Brzmi niesamowicie. Mam nowe sadzonki epipremnum. Wymienimy się, jak już się zadomowimy. Bardzo bym chciała. Pososy to przepiękne rośliny, idealnie nadaje się do dodania zieleni do każdej przestrzeni. Zdecydowanie. Za jest dość łatwo w pielęgnacji, co czyni je idealnymi dla początkujących. Tak, i podoba mi się to, że potrafia rozwijać się w różnych warunkach oświetleniowych. Dokładnie. Poza tym, wymiana roślin może być świetnym sposobem na urozmaicenie naszych kolekcji. Zgadzam się. Milo jest dzielić się sadzonkami i obserwować, jak rosną w różnych środowiskach. Tak, to tak, jakbyśmy dzielili się ze sobą mała cząstka naszych ogrodniczych przygód. Myślę, że powinniśmy wymienić się również wskazówkami, jak się nimi opiekować. Mogłoby to być pomocne. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać naszej wymiany roślin i rozmów, które się z dnia wiąże. Lekcja 14. Stabilność finansowa. Oprócz oszczędzania, warto rozważyć inwestowanie i dywersyfikację portfela, aby zapewnić sobie stabilność. Zdecydowanie. Poleganie wyłącznie na oszczędnościach może z czasem ograniczyć Twój wzrost finansowy. Tak, inwestowanie może pomóc Twoim pieniądzom pracować dla Ciebie, potencjalnie powiększając Twój majątek. Dokładnie. Ważne jest, aby zrozumieć różne dostępne opcje inwestycyjne. Zgadzam się. Dywersyfikacja może rozłożyć ryzyko i stworzyć bardziej zrównoważoną strategię finansową. Tak, i może zapewnić bezpieczeństwo w przypadku, gdyby inwestycja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dokładnie. Uważam, że kluczowe jest, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i odpowiednio dostosowywać strategię. Zdecydowanie. Ciągła nauka finansów jest kluczem do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Chętnie wspólnie przyjrzymy się możliwościom inwestycyjnym. To może być cenne doświadczenie edukacyjne. Lekcja 15. Plany piknikowe. Ja też. Planuję piknik w ten weekend i nie mogę się go doczekać. Brzmi wspaniale. Gdzie planujesz piknik? Myślę o parku nad jeziorem. Roztaczają się z niego piękne widoki,
a miejsca do wypoczynku jest mnóstwo. To idealne miejsce. Uwielbiam ten spokój, jaki tam panuje, zwłaszcza po południu. Tak, a krajobraz stanowi doskonale tło do delektowania się dobrym jedzeniem. Oczywiście. Jakie przekazki planujesz zabrać? Pakuję kanapki, owoce i może jakieś smakoliki na deser. Brzmi pysznie. Chętnie przyniosą też trochę domowych ciasteczek, żeby się nimi podzielić. Świetny pomysł. Przygotujmy nasze kosze piknikowe, aby spędzić mile dzień na świeżym powietrzu. Lekcja 16. Dominacja w sporcie. Wiele dyscyplin sportowych było historycznie zdominowanych przez konkretne kraje, np. baseball, pływanie i golf. Tak, fascynujące jest obserwowanie, jak poszczególne narody odnoszą sukcesy w konkretnych dyscyplinach sportowych ze względu na różne czynniki. Dokładnie. Obiekty treningowe, trenerzy i nacisk kulturowy mogą odgrywać znaczącą rolę. Zdecydowanie. Tworzy to silne dziedzictwo, do którego inne kraje mogą mieć trudności. Tak, i ciekawie jest obserwować, jak rozwijające się kraje próbuje zaistnieć w tych sportach. Zdecydowanie. Pokazuje ewolucję sportu i to, jak rywalizacja może się zmieniać z biegiem czasu. Myślę, że równie ekscytujące jest to, gdy słabsze drużyny stają do walki z tradycyjnymi potęgami. Tak, te historie często stają się legendami, inspirując kolejne pokolenia sportowców. Zgadzam się. Dzięki temu śledzenie sportu jest o wiele bardziej ekscytujące i nieprzewidywalne. Lekcja 17. Robienie sushi. Myślę o spróbowaniu domowego sushi. A ty? Brzmi jak fajny pomysł. Zawsze chciałem nauczyć się robić sushi jak należy. Tak, wydaje się, że to świetny sposób, aby zaimponować znajomym i rodzinie czymś wyjątkowym. Oczywiście. Dodatkowo możesz dostosować składniki do swojego gustu. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, żeby poznać nowe nadzienia i smaki. Ja też. Masz już jakiś konkretny przepis na początek? Myślałem o zrobieniu klasycznej kalifornijskiej rolki, to dobra opcja dla początkujących. To idealny wybór. Proste, a zarazem pyszne, a ja uwielbiam to polaczenie smaków. Zgadzam się. Jak już się przyzwyczajmy, możemy spróbować bardziej śmiałych buleczek. Lekcja 18. Materiały artystyczne. Jasne, chętnie pomogę ci zacząć malować. To takie satysfakcjonujące hobby. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, żeby się za to zabrać, ale nie wiem, od czego zacząć. Nie ma problemu. Możemy nawet pójść razem na zakupy, to będzie jeszcze fajniejsze. Brzmi świetnie. Chętnie dostanę jakieś rekomendacje. Co kupić? Zdecydowanie. Dobry zestaw peci, dobrej jakości farby i płótno to świetny punkt wyjścia. Tak, ciekawi mnie, jakie kolory są niezbędne dla początkujących. Myślę, że dobrym pomysłem będzie posiadanie podstawowej palety kolorów podstawowych, a także bieli i czerni do mieszania. To ma sens. Podoba mi się pomysł eksperymentowania i tworzenia nowych odcieni. Dokładnie.
Malowanie to przede wszystkim odkrywanie siebie i wyrażanie siebie w sposób twórczy. Lekcja 19. Zajęcia relaksacyjne. Takie czynności jak medytacja czy czytanie naprawdę pomagają mi się zrelaksować po długim dniu. Całkowicie się zgadzam. Te chwile spokoju potrafią być tak orzeźwiające i regenerujące. Tak, powinnam częściej wlaczać takie aktywności do swojej rutyny, zwłaszcza że nasze życie jest tak zabiegane. Zdecydowanie. Znalezienie czasu na dbanie o siebie jest niezbędne dla zachowania równowagi i spokoju. Myślę, że poświęcenie nawet kilku minut dziennie może mieć duże znaczenie. Tak, chodzi o to, żeby priorytetowo traktować tę chwilę, kiedy możesz się zregenerować. Rylem również, że pisanie pamiętnika może być świetnym sposobem na oczyszczenie umysłu. To wspaniały pomysł. Zapisywanie myśli może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i redukcji stresu. Zgadzam się. Poświęcmy wspólnie czas na te aktywności, to może być motywujące. Lekcja 20. Spadające gwiazdy. Padające gwiazdy zdaje się rozjaśniać całe niebo, prawda? Tak, to taki piękny widok. To jak magiczny moment, kiedy uda ci się go złapać. Dokładnie. Zazwyczaj wydaje się być dość blisko Ziemi, co dodaje im uroku. Tak, i fascynujące jest to, że są to w rzeczywistości meteorydy spalające się w atmosferze. Wiem, to niesamowite, jak długą drogę przybyli, by stworzyć tak olśniewający spektakl. Zdecydowanie. Uwielbiam składać życzenia, kiedy je widzę. To jak szczególna tradycja. Tak, fajnie jest wierzyć, że w tym doświadczeniu kryje się jakaś magia. Zgadzam się. Obserwowanie spadających gwiazd może być świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu z naturą i wszechświatem. Zaplanujmy wkrótce noc pod gwiazdami. Chętnie podzielę się z Tobą tym doświadczeniem. Lekcja 21. Odkrywanie Kanady. Mieszkam w Kanadzie, która jest bardzo dużym krajem składającym się z 10 prowincji i 3 terytoriów. Brzmi fascynująco. Różnorodność w poszczególnych prowincjach musi być niesamowita. Zdecydowanie. Każda prowincja ma swoja własna, unikalna kulturę, krajobrazy, a nawet klimat. Tak, wyobrażam sobie, że podróżowanie po Kanadzie oferuje mnóstwo różnych doświadczeń. Zdecydowanie. Od gór Kolumbii Brytyjskiej po piękne wybrzeże Nowej Szkocji jest tu tak wiele do zobaczenia. Chciałbym poznać naturalne piękno Kanady. Wydaje się ona rajem dla miłośników aktywnego wypoczynku. Tak, tętniące życie miasta, takie jak Toronto i Montreal, również mają wiele do zaoferowania. Mogę sobie tylko wyobrazić rozkosze kulinarne i wydarzenia kulturalne w tych miastach. Dokładnie. To idealne połączenie natury i miejskiego życia, dzięki czemu jest to świetne miejsce do życia. Lekcja 22. Niezbędne artykuły zakupowe. Świetnie. Wezmę torbę na zakupy. Czy jest coś jeszcze, o czym powinnam pomyśleć? Tak, upewnijmy się, że mamy listę rzeczy, których potrzebujemy, aby nie zapomnieć o niczym ważnym. Świetny pomysł. Lista kontrolna pomaga nam zachować porządek i koncentrację. Zdecydowanie. I powinniśmy też pomyśleć o wszelkich specjalnych rzeczach, które chcielibyśmy wypróbować. Jasne. Może moglibyśmy też sprawdzić, czy są jakieś zniżki
i wyprzedażę, skoro już tam jesteśmy. Tak, to mogłoby nam zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zawsze milo znaleźć dobra ofertę. Zgadzam się. Uważajmy na promocję podczas zakupów. Zdecydowanie. Myślę, że będziemy mieli produktywny dzień zakupowy, jeśli będziemy trzymać się planu. Nie mogę się doczekać, co znajdziemy. Uczyńmy te zakupy przyjemnymi. Lekcja 23. Inteligentne zakupy. Rozumiem. Wybierzemy więc sklep z najniższymi cenami, aby zmaksymalizować nasz budżet. Brzmi jak mądra strategia. Mądre zakupy mogą wiele zdziałać. Dokładnie. Ważne jest, aby uzyskać jak najlepszy stosunek jakości do ceny, zwłaszcza gdy mamy listę. Tak, porównywanie cen może nam naprawdę pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji. Zdecydowanie. Poza tym znalezienie dobrych ofert i zaoszczędzenie pieniędzy jest satysfakcjonujące. Zgadzam się. To wspaniale uczucie wiedzieć, że w pełni wykorzystujemy nasze zakupy. Tak, a znalezienie najlepszej oferty może być również ciekawym wyzwaniem. Świetny pomysł. Doda trochę emocji naszym zakupom. Zdecydowanie. Zobaczmy, kto pierwszy znajdzie najlepszą okazję. Lekcja 24. Marzenia sportowców. Młodzi sportowcy często nierealnie marzą o karierze zawodowej, ignorując konieczność nauki w szkole. Tak, ciekawe jest, jak wiele osób skupia się wyłącznie na sporcie, nie biorąc pod uwagę swojego wykształcenia. Dokładnie. Szansa na udaną karierę sportową są nikłe, co często jest pomijane. Zdecydowanie. Ważne jest, żeby mieli plan awaryjny na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Tak, łączenie nauki ze sportem może dać cenne umiejętności życiowe i nowe możliwości. Zgadzam się. Edukacja może otworzyć drzwi, których sam sport nie zapewni. Ważne jest, aby młodzi sportowcy zrozumieli, że obie ścieżki mogą współistnieć. Tak, zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i jednoczesnego skupiania się na szkole jest kluczowe. Myślę, że powinniśmy opowiadać się za programami wspierającymi to zrównoważone podejście. Lekcja 25. Spostrzeżenia konsumenckie. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zrozumienie zachowań i preferencji konsumentów na każdym rynku docelowym. Oczywiście, pozwala firmom dostosować swoje produkty do konkretnych potrzeb. Tak, analiza trendów konsumenckich może prowadzić do lepszych strategii marketingowych. Zgadzam się. Wiedza o tym, czego chcą klienci, pomaga w tworzeniu trafnych reklam. Dokładnie. To fascynujące obserwować, jak różne grupy demograficzne reagują na działania marketingowe. Tak, istotne jest dostosowywanie strategii na podstawie opinii i trendów. Myślę, że przeprowadzanie ankiet i badań fokusowych może dostarczyć cennych informacji. Zdecydowanie. Słuchanie konsumentów pomaga firmom utrzymać konkurencyjność na rynku. Nie mogę się doczekać, żeby zgłębić temat zachowań konsumentów. To niezwykle ważna dziedzina. Lekcja 26. Przygotowania do podróży. Tak, będziemy potrzebować paszportów i wiz na podróż. Czy spakowałeś wszystko? Myślę, że mam wszystko,
ale powinnam jeszcze raz sprawdzić torbę, żeby mieć pewność. To dobry pomysł. Zawsze lepiej być przygotowanym za bardzo niż niedostatecznie. Oczywiście, zrobię sobie listę kontrolną, żeby mieć pewność, że niczego ważnego nie zapomniałam. Świetny plan. Zrobię to samo, żeby wszystko było zorganizowane i bezstresowe. Tak, to dobra okazja, żeby przejrzeć dokumenty podróży, których potrzebujemy. Dokładnie. Upewnimy się, że mamy wszystkie niezbędne dokumenty w porządku. Czuję się pewniej wiedząc, że dokładnie podchodzimy do przygotowań. Ja też. Liczę na bezproblemowa i przyjemna podróż. Lekcja 27. Wspólne planowanie. Wygląda na to, że mamy podobne zainteresowania. Zaplanujmy coś razem. Zdecydowanie. Myślę, że współpraca sprawi, że nasze plany będą jeszcze ciekawsze. Tak, wspólna burza mózgów może prowadzić do wspaniałych doświadczeń. Zgadzam się. Zawsze milo jest dzielić się pomysłami i zobaczyć, co z tego wyniknie. Dokładnie. Jakie aktywności planujesz w ramach naszego planu? Pomyślałem, że moglibyśmy poznać nowe restauracje i może wziąć udział w jakimś lokalnym wydarzeniu. Brzmi idealnie. Zawsze chętnie próbuję nowych miejsc i doświadczeń. Ja też. Zróbmy listę restauracji, które chcieliśmy odwiedzić i zobaczyć, co dzieje się w mieście. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jakie fajne przygody wspólnie zaplanujemy. Lekcja 28. Zakupy spożywcze. Potrzebuję owoców, warzyw, chleba i mleka, a ty? Planuję kupić jakieś przekąski i może makaron na kolację w tym tygodniu. Brzmi pysznie. Zawsze milo mieć pod ręką szybki posiłek na zabiegane dni. Tak, chcę mieć pewność, że mam dostęp do zdrowych opcji, które pozwolą mi zachować wysoki poziom energii. Oczywiście, świeże owoce i warzywa są niezbędne dla zbilansowanej diety. Zgadzam się. Sprawdźmy, czy są jakieś promocje na te produkty, kiedy będziemy robić zakupy. Świetny pomysł. Dobrze jest oszczędzać pieniądze, kupując zdrową żywność. Tak, możemy również wspierać lokalnych rolników, wybierając świeże produkty. Uwielbiam to. To sytuacja korzystna dla obu stron, dla naszego zdrowia i dla społeczności. Lekcja 29. Preferencje żywieniowe. Świetnie. Myślę, że mamy dość podobne preferencje kulinarne, co jest super. Tak, planowanie posiłków i wyjść jest o wiele łatwiejsze, gdy lubimy te same rzeczy. Całkowicie się zgadzam. Otwiera nam to o wiele więcej możliwości do wspólnego odkrycia. Dokładnie. Próbowanie nowych restauracji lub dań staje się fajna przygoda. Tak, i ekscytujące jest odkrywanie nowych smaków, które oboje lubimy. Uwielbiam to. To tworzy wspólne doświadczenie, które oboje możemy docenić. Zdecydowanie. Zróbmy listę miejsc, które chcemy odwiedzić następnym razem. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aż zanurzę się w naszych kulinarnych eksploracjach. Ja też nie. To będzie pyszna podróż. Lekcja 30. Utrzymanie motywacji.
Muszą skupić się na swojej sile i wytrzymałości. Masz jakieś wskazówki, jak utrzymać motywację w tej podróży? Zdecydowanie. Wyznaczanie małych, osiągalnych celów może naprawdę pomóc w utrzymaniu motywacji na dłuższą metę. To ma sens. Świętowanie tych małych zwycięstw może podtrzymać dynamikę. Tak, a znalezienie partnera do ćwiczeń może sprawić, że ćwiczenia będą przyjemniejsze i będziesz czuć się bardziej zmotywowany. Zgadzam się. Zawsze przyjemniej jest ćwiczyć z kimś, kto podziela podobne cele. Dokładnie. Poza tym, możecie się nawzajem wspierać w trudnych dniach, kiedy motywacja spada. Tak, urozmaicenie rutyny może pomóc zachować świeżość i ekscytację. Uwielbiam ten pomysł. Próbowanie nowych aktywności może rozpalić na nowo Twoja pasję do fitnessu. Zdecydowanie. Twórzmy plan, jak wspierać się nawzajem w osiąganiu naszych celów fitness.